W dzisiejszym odcinku Accenture Review TV ponownie wracamy do tematu transformacji chmurowej. Dlaczego? Bo to jest kluczowy temat, jeśli chodzi o transformację cyfrową organizacji. Naszymi gośćmi są dwie najważniejsze osoby w temacie chmury w Polsce. A rozmowę z naszymi gośćmi przeprowadzą Jowita Michalska oraz Dawid Osiecki, który swoim międzynarodowym doświadczeniem wzmocnił zespół Cloud First w Accenture w Polsce. Zapraszamy do obejrzenia rozmowy. W dzisiejszym odcinku naszymi gośćmi są Paweł Jakubik, Microsoft Polska, członek zarządu. Dzień dobry. Oraz Magdalena Dziewguć, szefowa Google Cloud. Kochani, pogadajmy dzisiaj oczywiście o chmurze, mając was wiadomo, o czym będziemy rozmawiać. Mam takie pytanie otwierające właściwie. Powiedzcie, rozmawiamy na szczęście coraz częściej o trendach technologicznych i już właściwie w większości firm na zarządach jest ta dyskusja. I chmura jest jednym z czołowych tematów, jeśli nie głównym dzisiaj w tych dyskusjach. Różnie idzie organizacjom w Polsce. Niektórzy są bardzo głęboko już w adopcji, inni bardzo sceptycznie nastawieni. Chciałam was prosić o taką diagnozę, jak wygląda dzisiaj adopcja chmury w Polsce, komu idzie dobrze, kto jeszcze został z tyłu. Magda, ciebie proszę pierwszą. Myślę, że gdybym miała odpowiedzieć na to pytanie jednym słowem, to bym powiedziała słabo. Słabo idzie ta adopcja chmury w Polsce i ciągle jeszcze ta proporcja gadania o chmurze do robienia czegoś w chmurze jest dla nas wszystkich niekorzystna. I dlatego mówię też właśnie w pierwszej osobie, bo uważam, że wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni. I dostawcy, i partnerzy, i klienci. Jeżeli właśnie ta adopcja nie jest porównywalna, ja już nie mówię o najambitniejszych rynkach, ale nawet w tej chwili z rynkami Europy Wschodniej i Centralnej, to znaczy, że ciągle jeszcze mamy bardzo dużo do zrobienia. I widzimy, że mamy już taką perspektywę dwóch różnych światów. Że z jednej strony tech natives, bo nawet nie powiem cloud natives, bo tutaj chodzi o wiele różnych technologii. Firmy, które powstały w ciągu kilku ostatnich lat, które robią różne rozwiązania as a service albo rozwiązania właśnie medtechowe, fintechowe, martechowe. One od początku korzystają z dobrodziejstw chmury, bo nie mają czasu, nie mają zasobów, rywalizują na globalnych rynkach o swoją pozycję i tam mamy świetne przykłady, inspirujące wdrożenia. Natomiast ta część polskiego biznesu, która jest ciągle jeszcze motorem napędowym naszej gospodarki, czyli tradycyjne przedsiębiorstwa produkcyjne, dużo naszych takich korowych branż typu produkcja żywności, produkcja mebli. Tam mamy bardzo słabą adopcję rozwiązań chmurowych, co już dzisiaj ogranicza taką zdolność konkurowania, innowacyjność tych firm. I w tym segmencie, powiem, jest nawet bardzo słabo, a nie tylko słabo. Paweł, ty podzielasz to zdanie? Znaczy ja bym powiedział może nie, że słabo, ale powiedziałbym, że za wolno. Bo nasze oczekiwania, kiedy kilka lat temu ruszaliśmy z tą operacją adopcji chmury dla Polski, były dużo, dużo większe. Na pewno to, co chciałbym powiedzieć dzisiaj, że to, co ja obserwuję, to pewnego rodzaju rozwarstwienie chmurowe. To znaczy mamy liderów, tych innowatorów Doliny Cyfrowej, tak jak nazywamy tą całą grupę, którzy pierwsi wdrażają te najciekawsze rozwiązania. Mamy sporą grupę, którzy aspirują do roli innowatorów, natomiast ta klasa średnia biznesowa jest jeszcze w dużej mierze w takim momencie przyglądania się, czy warto, czy na pewno to jest optymalna dla mnie opcja chmurowa. I jeszcze w tym rozwarstwieniu, powiedziałbym, obserwuję coś takiego, że część rynku też oszukuje samych siebie. To znaczy jest część rynku informatycznego, która robi chmurę taką, która do końca nie jest chmurą. To znaczy robi się część projektów, na przykład przygotowuje się środowiska wirtualne, czyli wirtualne maszyny, przygotowuje się kiedyś tak zwane cloud ready środowiska, ale zostawia się to wszystko jeszcze na własnych serwerach, tak? I myślę, że te dane, które przyszły w tym roku, 2021, jeżeli chodzi o adopcję chmury,
To, że ten raport Diesel ogłoszony kilka tygodni temu i to, że Polska dalej jest w ogonie, przesunęliśmy się o jedno miejsce. To znaczy byliśmy na 3. miejscu od końca, jesteśmy na 4. miejscu od końca. Za nami jest Bułgaria, Rumunia i przeskoczyliśmy Grecję. Nie ma zbyt wielu powodów do adopcji, dumy jeszcze. tak? Ale patrząc na tą Skandynawię, która tam gdzieś jest w tym czubie, czy na część krajów Europy Zachodniej, to ta delta, która jest pomiędzy nami, ona się zmniejszyła, ale dużo mniej niż były nasze oczekiwania. I teraz według mnie zadanie, które jest przed nami na najbliższe miesiące, to jest w tym rozwarstwieniu, w jaki sposób ci innowatorzy, którzy uciekli trochę do przodu, mogą pociągnąć innych. I tutaj szukamy wspólnie też inspiracji, jakimi metodami, jakimi zadaniami to wykonać. I myślę, że tutaj dużą odpowiedzią są kompetencje, ale myślę, że o tym za moment będziemy też mogli powiedzieć. Dziękujemy za obszerne wypowiedzi odnośnie pierwszego pytania. Ja z kolei mam dzisiaj troszkę inne pytanie do was, ale oczywiście w znanej tematyce. Gdybyśmy mieli zrobić pewien w tym kontekście rachunek zysków i strat, kto według was zyskał w ciągu ostatnich kilku lat na chmurze, kto stracił, kto być może powinien wrzucić szybszy bieg, żeby nadgonić? Myślę, że na chmurze zyskują firmy, o których już mówiłam, czyli firmy, które budują swój produkt w oparciu o model biznesowy czerpiący z internetu. Dlatego, że z reguły nie było tam dużego kapitału inwestycyjnego, był fajny pomysł, zdolni inżynierowie, umiejętność rozwiązania jakiegoś uniwersalnego problemu. I dla nich po prostu rynkiem jest cały świat. Oni dzięki chmurze, dzięki temu, że chmura ma niezawodną, globalną, autoskalowalną infrastrukturę, docierają do użytkowników po najniższym możliwym koszcie, super bezpiecznie i koncentrują się na swoim produkcie. I myślę, że takie firmy, które widzimy, nie wiem, Brainly, Booksy, to są dzisiaj globalni gracze. Takich firm jest znacznie więcej. Te akurat są mocno rozpoznawalne i dla nich bez chmury nie byliby tutaj, gdzie są. Czyli pewna grupa firm cloud native, można by powiedzieć, zrodzonych w chmurze. Tak jest. A ci, którzy dzisiaj właśnie powinni wrzucić ten szybszy bieg, to wszyscy ci, którzy mają biznes B2C. Bo jednak użytkownicy smartfonów dzisiaj głównie tam szukają informacji o produktach, głównie tam podejmują decyzje zakupowe. Trwa walka o milisekundy i trzeba umieć przewidzieć potrzebę konsumenta jeszcze zanim ta potrzeba się pojawi. To się dzieje w przestrzeni danych i jeżeli firmy, czy to są banki, czy to są ubezpieczalnie, czy to są producenci aut, nie projektują dzisiaj tych swoich ekosystemów danych, to znaczy, że jakaś część biznesu już im ucieka w tej chwili, a będzie uciekać coraz szybciej. Super, dziękuję bardzo. Pawle, chciałbyś jakoś rozwinąć tą myśl? Znaczy z mojej strony to powiem tak, że powiem może kto traci na razie na tym, że za wolno adoptuje chmurę. Swego czasu Gartner definiował coś takiego jak IT dwóch prędkości, bimodal IT. I z moich obserwacji wynika to, że firmy, które zbyt mocno starają się od początku utrzymywać IT dwóch prędkości, zwłaszcza chronić korowy biznes utrzymywany w tradycyjnym modelu, a na boku stawiając coś nowego, oderwanego od tego, oni tracą, bo potrzebne są nam odważne decyzje, żeby w IT dwóch prędkości do tej prędkości drugiej, szybszej, przerzucać szybciej te rzeczy, które moje przedsiębiorstwo w tych korowych systemach obsługuje. Myślę, że mówiąc cały czas o tych innowatorach, to takie firmy jak Authenti, czy nie wiem, czy BeSafe, czy Trusty, które jako cloud native powstały w ostatnim roku, 2-3 i które pokazały, że w tym IT tej szybszej prędkości pewne rzeczy naprawdę wytwórczo się wydarzają w godzinach, a nie w dniach i tygodniach. To są przykłady, z których powinniśmy czerpać. Natomiast to, co jeszcze wrócę w stosunku do pierwszej wypowiedzi, ja się zastanawiałem, w jaki sposób, jakimi przykładami i jakimi zachowaniami mogą ci liderzy wpływać na tych
pozostałych. I szczerze mówiąc, według mnie to nie są konferencje, ani nasze podcasty, ani nasze wywiady, które my dajemy, tylko to jest ta robota na dole. Czyli tam się musi wydarzyć robota na dole, w tym świecie budowania właśnie umiejętności, kompetencji cyfrowych, która na razie nam idzie za wolno. My się chwalimy wszyscy, że wykształciliśmy tysiące w tej chwili polskich programistów, wycertyfikowaliśmy, bo rzeczywiście to jest imponujące są te wzrosty, ale to jest dalej kropla w morzu. My potrzebujemy 10 razy tyle tych naszych certyfikowanych chmurowych architektów, ludzi od konfiguracji, od DevOpsów, żeby to rzeczywiście przyspieszyło. Myślę, że potrzebujemy różnego rodzaju zmasowanych ataków na tą grupę, bo rzeczywiście, tak jak sami mówicie, wcale nie idzie to tak szybko, jakbyśmy chcieli. Chciałam z wami zaadresować troszeczkę inny wątek, głębszy, bo my w Digital University też widzimy, obserwując, współpracując z różnymi klientami, że jest też moda na taką adopcję, zakupimy sobie jakąś technologię, prawda? I chmura jest też jednym z takich produktów i mam taką obserwację, że po pierwszych wstępnych wdrożeniach potem organizacje spoczywają na lałach, prawda? A wiemy o tym, że chmura jest takim narzędziem, które trzeba ciągle rozwijać, którym trzeba się bawić, trzeba sprawdzać, w których jeszcze obszarach w organizacji jest potrzebna. Takich graczy zresztą profesor Andrew McAfee nazywa digital fashionistas, czyli tacy, co sobie coś tam kupią, kolejny gadżet, ale dalej nie rozwijają. Proszę, żebyście to skomentowali, jak w ogóle rozwijać, jak wdrażać dalej takie rozwiązanie i dlaczego to jest ważne. Może teraz Paweł dla odmiany. Znaczy, słyszałem to właśnie, tą wypowiedź McAfee'ego. To jest coś takiego, że od tego świata właśnie tych gadżetowych, powiedzmy, rozwiązań ludzi, którzy są gadżetowi, do rzeczywiście wpływu na rozwiązania, nowe systemy jest bardzo daleka droga. No bo to jest tak, jakby ktoś nas przychodzi z super telefonem, chwali się fajnym tabletem czy najnowszym urządzeniem, a tak naprawdę klucz jest w tym, co pod tym tabletem, co pod tym smartfonem używam i jakiego rodzaju narzędzia są. Jakie aplikacje. Tak. Czyli kwestia aplikacji, kwestia marketplace. Ja myślę, że patrząc na Polskę, myśląc o tym rozwarstwieniu, popatrzmy też na poszczególne sektory. Mamy na pewno liderów, czyli na pewno wydarzyło się coś takiego, że finanse, bankowość, ubezpieczenia utrzymały w jakiś sposób rolę lidera. Myślę, że farmacja, która jest takim przykładem też bardzo dojrzałej branży, pokazuje chmurowe, niesamowicie ciekawe wdrożenia. Polpharma jest moim takim ulubionym przykładem, gdzie polska firma działająca w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wykonuje naprawdę mega przyszłościowe projekty. Ale z drugiej strony mamy branżę produkcyjną, branżę dystrybucyjną, branżę logistyczną, tak, która w Polsce wymagają wielu jeszcze pomysłów inwestycyjnych, w jaki sposób te technologie wdrażać. I ja się coraz bardziej przekonuję, że powoli mija czas robienia wielkiego konsultingu, przygotowywania się do migracji i tak zwanych road to cloud, a przechodzimy bardziej do prototypowania i do tego agile'a w praktyce, czyli żeby metodyki zwinne rzeczywiście się przełożyły życiowo na ten start wcześniejszy projektu. Nie chodzi o to, żeby nasze biura się znowu, czy w domu, przepraszam, czy to są na home office, zapełnione były znowu segregatorami ze strategią. My chcemy mieć zestaw nowych aplikacji, które nam skrócą czas dostawy, czas reakcji, skrócą zmniejszą ilość błędów, czyli róbmy wszystko nad tymi wysiłkami, nad prototypowaniem. I tu myślę, że Polska cały czas jest w ogonie, bo u nas jest takie wzajemne, według mnie, oszukiwanie się trochę pomiędzy waterfallem i agilem, czyli wszyscy się malujemy, że jesteśmy zwinni, a jak popatrzymy na część projektów, to pod spodem ta zwinność jest tylko pozorna. Nie ma kultury prototypowania. Nie ma tej kultury. I takich firm musimy szukać i takie musimy promować, które będą te zachowania w ten sposób prowadzić. Jak tą adopcję i ten rozwój w organizacji technologicznej zwiększyć twoim zdaniem? Ja myślę, że w tym, o czym mówił Paweł, jest może jeszcze trochę taka przyczyna, czy może grzech pierworodny, który tutaj branża technologiczna ma na sumieniu.
Bo jednak musimy pamiętać o tym, że ta polska gospodarka jest młodziutka. To jest 30 lat. Wielu tych przedsiębiorców, właścicieli, czy to właśnie dużych firm logistycznych, czy jakichkolwiek innych, uczyło się w trakcie lotu. Nie miało odpowiedniego przygotowania, często edukacji czy doświadczenia. I niestety po drodze branża technologiczna to często wykorzystywała. I dzisiaj często właśnie w wielu tych firmach jest takie słabe legacy, że właśnie zostały kupione nie wiem, narzędzia, rozwiązania, licencje, które nie są używane, które się nie sprawdziły, które nie przyniosły zwrotu z inwestycji. Są złe doświadczenia z vendorami IT, jakieś wrogie audyty, prawnicy, licencje, prawda, kary. I mając na uwadze naszą taką polską nieufność, bo jesteśmy tutaj krajem przodującym w nieufności i te złe doświadczenia, ja często rozumiem tych przedsiębiorców czy szefów IT, którzy mówią, sparzyłem się tu, mam takie czy inne graty, płacę tyle za maintenance, bo tak ktoś podpisał umowę i w ogóle tego nie używam i po prostu będę ostatni, który będzie ryzykował teraz eksperymentowanie z nowym rozwiązaniem. Myślę, że to, co nam pomoże, to to, że właśnie chmura ma to do siebie, że nic się tutaj z góry nie płaci. Że po prostu żeby potencjalnie mieć sukces swojego rozwiązania, muszę najpierw wypracować sukces klienta. Muszę zrozumieć, gdzie to rozwiązanie, gdzie ta technologia może pomóc rozwinąć biznes. Muszę doprowadzić do tego, żeby właśnie powstał ten prototyp, żeby ten biznes przyniósł konkretne pieniądze i dopiero wtedy ta chmura jest używana. A jak ona jest używana, to znaczy, że działa. Jak nie działa, to po prostu nie jest używana i nikt za nią nie płaci. I myślę, że to jest, szczerze mówiąc, takie uzdrowienie dla branży IT. I ono powoduje, że odchodzimy od tych starych modeli biznesowych, które nie były do końca fair i często jednak wykorzystywały przewagę vendorów nad klientami. Dzisiaj po prostu jest trochę tak jak w telekomach, że płacimy tylko za to, czego używamy, a używamy, jeśli to ma sens. Rozmawialiśmy tutaj o pewnym rozwarstwieniu cyfrowym, rozmawialiśmy o pewnej odwadze, którą chcielibyśmy dodać pewnym dobrym wzorcom. Ja postawię taką tezę, że jednym ze sposobów na to, jak moglibyśmy pracować z naszym rynkiem w rozumieniu klasy, gdzie są prymusi, średnie stopnie i powiedzmy gorsze stopnie, teza polegająca na tym, że warto znaleźć firmy, którymi inni się mogą zainspirować. To jest być może jeden ze sposobów, jakiego moglibyśmy wszyscy użyć, żeby dotrzeć do tych firm, które się jeszcze boją, jeszcze mają pewne obawy. Być może jakieś inne pomysły przychodzą wam do głowy. Znaczy, ja bym chciał, słuchajcie, jeszcze wrócić, bo jesteśmy ze świata technologii i może Ale nie... z ludzką twarzą. Tak, z ludzką twarzą. Właśnie chciałbym powiedzieć, że takim wspólnym mianownikiem, słuchajcie, tego wszystkiego, w jaki sposób my mówimy o technologii, cały czas powinien być człowiek w centrum uwagi. Człowiek. Uwspólniajmy mianownik, że to człowiek jest tym użytkownikiem, człowiek jest tym odbiorcą, człowiek jest tym, który ma skorzystać z tego, co my dostarczymy, a wyzwania, które świat przynosi, słuchajcie, kolejne fale, które nas pandemii dotykają, różnego rodzaju geopolityczne ryzyka, które się wydarzają, to wszystko się wydarza wokół nas, a z drugiej strony my chcemy tą technologią pomóc w codziennym życiu i w codziennym rozwoju. Ewidentnie technologia w ciągu ostatnich 18 miesięcy przyspieszyła, czyli przenoszenie się do pracy zdalnej, do pracy hybrydowej, różnego rodzaju nowe modele, które wdrażamy, one spowodowały akcelerację adopcji technologii. Myśląc o Polsce w tym wszystkim, myślę, że my mamy dalej podstawy uważać, że możemy tą deltę, której nam brakuje, tą różnicę do tych liderów szybciej zredukować, niż nam się wydaje, ponieważ mamy właśnie tą młodą 30-letnią demokrację i gospodarkę, o której mówiła Magda, czyli to nasze legacy nie jest aż tak duże, aż tak ciężkie. Wobec tego ta ucieczka do przodu powinna być łatwiejsza. Natomiast według mnie do tego potrzebujemy różnego rodzaju nowe podejścia. Ja głęboko wierzę, że u nas też dystrybucja środków, które mamy nadzieję, że będą też wpompowane w gospodarkę, że ona będzie coraz lepsza, coraz sprawniejsza. Ja jestem gorącym zwolennikiem tego, żebyśmy startupy wyłapywali na dużo wcześniejszym etapie rozwoju. Polska ma grzech pierworodny, że my się zaczynamy zajmować startupami, które
powstały, stworzyły rozwiązania, ruszyły z biznesem i wpadły w jakieś kłopoty. I wtedy się system zaczyna tymi startupami interesować, bo one przychodzą o pomoc. A tu chodzi o to, żeby te startupy wyłapać w tym garażu, kiedy ten pomysł powstaje i wtedy im dać pieniądze na rozwój, żeby one były w stanie się szybciej rozwinąć. I to jest systemowa zmiana potrzebna. I to musimy też do naszych wszystkich decydentów apelować o to, żeby te zmiany były w ten sposób przygotowywane. Ja powiem tak, nie ma co patrzeć na innych, bo inni są już po prostu tak daleko z przodu, że gonienie ich jest po prostu złą strategią, bo zawsze będą uciekać szybciej. To, co jest naszą największą szansą, to jest właśnie ta armia wykształconych technologicznie ludzi. W Polsce jest dzisiaj około 550-600 tysięcy inżynierów i inżynierek. To jest 4. co do wielkości armia ekspertów technologicznych w całej Europie. To jest nasz największy potencjał i gdybym ja dzisiaj była szefem dużego polskiego przedsiębiorstwa, to wzięłabym właśnie tych zdolnych ludzi i powiedziała, nasza firma musi się stać platformą technologiczną, jak każda. Nie ma takiej branży, nie ma takiej firmy, która w ciągu najbliższych kilku lat nie może się stać, musi się stać platformą technologiczną. Tym ludziom trzeba dać przestrzeń, tym ludziom trzeba pozwolić decydować, tym ludziom trzeba pozwolić napisać nową strategię. Kończy się czas starszych panów w garniturach, którzy podejmują decyzje na podstawie swoich przeczuć i intuicji. Trzeba zaprosić tych młodych ekspertów, oddać im przestrzeń i powiedzieć, wy teraz zdefiniujcie następne 10 lat sukcesu naszej firmy i to musi być platforma technologiczna, w której nasze usługi logistyczne, żywnościowe, e-commerce'owe będą mogły dotrzeć do nowych użytkowników i na tym poprawimy marżę i efektywność. Czyli odważnie do przodu. Tak jest. Myślę, że takim dobrym podsumowaniem naszego dzisiejszego spotkania będzie powiedzenie: oddajmy trochę władzy, spłaszczmy struktury, idźmy technologicznie, przestańmy tylko o tym mówić, a zacznijmy więcej robić. Do dzieła. Dziękujemy Odwaga. wam bardzo Dzięki. serdecznie za Dziękuję dzisiejszą bardzo. rozmowę. Za nami ciekawy, ale też niełatwy odcinek. Dyskutowaliśmy o trudnościach chmury w Polsce, o tym, jakie mamy wyzwania na naszym rynku, o tym, że jest jeszcze bardzo dużo pracy przed nami, żeby ta absorpcja transformacji chmurowej rzeczywiście była na europejskim poziomie. To był bardzo ważny rok dla chmury w Polsce. Pojawił się pierwszy region chmurowy, drugi jest tuż za rogiem. Pandemia popchnęła wiele przedsiębiorstw do takiej trochę przymusowej transformacji i wykorzystania chmury. Jednak rzeczywistość okazała się nie tak różowa. Dużo jest jeszcze pracy przed nami, dużo odważnych decyzji zarządów, dużo edukacji, ale przede wszystkim musimy skorzystać z współpracy dostawców i całego sektora informatycznego, tak żeby tłumaczyć wartość chmury i jak można z niej najlepiej skorzystać. I oczywiście zapraszamy na kolejny odcinek naszego Accenture Review TV.